nocy opuściliśmy Morze Śródziemne przez cieśninę gibraltarską, która w swoim najwęższym punkcie ma jedynie 14 km, co sprawia, że Afryka i Europa widzą się nawzajem. W starożytności skały umiejscowione na ciśninie nosiły nazwę słupów Herkulesa i oznaczały koniec znanego w tamtych czasach świata. Ciekawostką bliższą naszych czasów, bo pochodzącą z II wojny światowej, jest fakt, że niemieckie okręty podwodne nie mogły jej opuścić, znajdując się pod wodą. A to wszystko dlatego, że panujące w niej prądy morskie sprawiały, że musiały się wynurzyć. Cieśnina była pod władaniem Wielkiej Brytanii i wtedy zostałyby zauważone i zniszczone. A my, opuszczając to wyjątkowe na mapie Morza Śródziemnego miejsce, wkraczamy na Ocean Atlantycki i ruszamy w kierunku Wysp Kanaryjskich. Na 2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Ola po raz kolejny z naszego przedostatniego europejskiego przystanku na trasie naszego rejsu. Witamy na Gran Canaria. A jesteśmy w Las Palmas w porcie. Mamy kilka godzin i zobaczymy, co też uda nam się w tym czasie zobaczyć i jak też Las Palmas przygotowane jest na przyjęcie niepełnosprawnego turysty. Ruszamy. Las Palmas to 8. co do wielkości miasto Hiszpanii. Jego początki sięgają wieku XV, a dokładnie 24 czerwca 1478 roku, kiedy to rozpoczął się podbój Gran Canaria. Zmierzamy właśnie do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Ta odrestaurowana twierdza to chyba jedyny tego typu budynek w Las Palmas. W dosłownym tłumaczeniu mówi się o niej, że jest to twierdza światła. Wybudowana ona została po to, aby bronić wyspy przed najazdami piratów z Holandii. A obecnie znajduje się tu wystawa prac malarskich. Gran Canaria to niewątpliwie turystyczna wyspa, więc plaż tutaj jest naprawdę sporo i część z nich jest dostępna dla osób, które poruszają się na wózku. Do Starego Miasta w Las Palmas mamy jakieś 5 km, więc czeka nas około godzinny spacer, a spacer ten odbywamy jedną z atrakcji Las Palmas, czyli promenadą nadmorską. Niestety wzdłuż niej biegnie także 8-pasmowa ulica, więc jest tu strasznie głośno. Docieramy do dzielnicy Triana, nazywanej sercem Las Palmas, a przez dzielnicę Triana biegnie ulica o tożsamej nazwie, Calle Triana. Jest zamknięta dla ruchu, pełna sklepów, restauracji. Jednym z bardziej nowoczesnych i takich futurystycznych budynków w tej części Las Palmas jest Teatro Pérez Galdós. To czy on jest ładny, czy brzydki, to pozostawiam już wam. Na pewno odróżnia się od reszty zabudowań. No i w końcu dotarliśmy do najstarszej dzielnicy w Las Palmas, gdzie znajduje się m.in. dom Kolumba, a także katedra Anny z Karaibów. Wszystkie te zabudowania znajdują się w historycznej dzielnicy Vegeta, której początki sięgają XV wieku. Warto spędzić tutaj trochę czasu i pospacerować po brukowanych uliczkach i malowniczych zakątkach.
miło siedziało nam się w towarzystwie sangrii, że w drodze powrotnej musieliśmy złapać autobus do portu. Już teraz zapraszamy na kolejne odcinki z naszego rejsu przez morza i ocean. Do zobaczenia!